No dzień dobry. Dzisiaj o narzędziach, o jednym narzędziu do rzeźbienia. A co? Już z tytułu filmu wiecie, co będzie przedmiotem dzisiejszego odcinka. Mianowicie turboshaft Arbor Tech, prosto z Australii. Myślałem, że z Ameryki, ale z Australii. To znaczy kupiłem w Polsce oczywiście, u dystrybutora, ale produkowany jest w Australii. Niektórzy pewnie już to znają z różnych reklam na Facebooku. Ja tego nigdy nie używałem. W ogóle przystawek wszelkich do szlifierki kątowej generalnie nie lubię używać. Nawet nie używam jej do cięcia metalu. Bo nie robię w metalu jakby. Ale po prostu boję się szlifierki kątowej, więc używam ją w zasadzie tylko do szlifowania, do rzeźbienia, ale tarczami do szlifowania drewna. Czyli fibrą listkową, czy zwykłą na rzep do papierów ściennych. Do tego się ograniczam, a i tak sobie już nieraz krzywdę z tym zrobiłem. Dlatego nie lubię szlifierek kątowych. Zdecydowałem się na to, bo potrzebuję czegoś, co mi jeszcze przyspieszy proces rzeźbienia, bo na tym mi się zawsze długo schodzi. Obrabianie drewna trwa ileś tam, zwłaszcza jeśli to robimy szlifierką czy dłutami, no to jednak się schodzi. A to narzędzie powinno mi sporo pomóc, przyspieszyć. Rozważałem jeszcze drugie, bo jest jeszcze frez kulisty do rzeźbienia typowo. I chyba by mi się też dobrze sprawdził, może lepiej, ale nie miałby tyle zastosowań, dlatego zdecydowałem się na to. I zobaczymy, jak to działa, jeszcze tego nawet nie rozpakowałem. Szlifierkę mam zwykłą, najprostszą, bez regulacji obrotów. Może by się przydała regulacja, ale przy tym narzędziu chyba jednak lepiej jest bez regulacji, bo z tego względu, że ja się boję tych szlifierek, to bym pewnie przykręcił te obroty, żeby wolniej się kręciło i pewnie bym sobie jeszcze większą krzywdę zrobił. Dlatego dobrze jest jak jest, ta ma 11 000 obrotów, narzędzie jest bodajże do 12 000. Nie widzę tutaj akurat na opakowaniu informacji, ale tak pamiętam, że było w opisie. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Sam frez wygląda tak. Mały jest. Niby wiedziałem z opisu, że ma 20 mm, ale jakoś wydawało mi się, że będzie większy. Dobra, sprawdzimy, czy są dokręcone nożyki, bo nie chciałbym, żeby przy pełnej prędkości mi gdzieś odfrunęły. Do kompletu mamy pierścień ograniczający głębokość, ponieważ możemy tego używać jako normalnego frezu. Sobie zakładamy na odpowiedniej głębokości. Wiadomo, że nam głębiej frez nie pójdzie. Dobra, ale na razie bez tego. A, tu jest napisane, że do 12 000 obrotów. Prosta sprawa i oczywista. No dobra, co? Zamontujemy to na wyłączonej szlifierce oczywiście z prądu, żeby nie było. Pasuje do standardowych gwintów, 14 na większości szlifierek. Ręce mi się trzęsą. Aż strach. No, zobaczymy. Żadnych wibracji nie ma.
Tu mam jakiś stary kawałek wiązu, jakiś projekt, nie wiem czy udany, nawet go chyba nie zacząłem. Spróbujemy na tym drewnie, czy uda nam się jakoś coś porzeźbić. Najpierw spróbuję w ten sposób, jak większość, żeby zobaczyć, jaką siłą dociskać, żeby mi nie wyrwało. Dużej wibracji i jakichś odbić to nie ma. Chociaż no czuć w rękach, faktycznie trzeba silnie trzymać szlifierkę, żeby gdzieś nam nie uciekło. W obie ręce obowiązkowo na pewno. I już widzę, że no, czy akurat to jest wiąz, więc jego się dosyć taki włóknisty, ale powierzchnia gładka nie jest. Więc nie wiem, czy te noże nie są ostre. Wydają się być ostre. Zobaczymy. Jeszcze trochę. Nie idzie to może tak gładko, jak bym chciał. Bo jednak w różnych miejscach, pod różnym kątem przykładając, wyrywa szlifierkę z rąk. Trzeba naprawdę mocno trzymać, żeby nie pojechać po obrysie. Bo może się tak zdarzyć, jak złapiemy za kant jakiegoś drewna, to może nam wyrwać, bo jednak siła jest spora, ale nie na tyle duża, żeby nie dało się tego utrzymać. Fajne jest w tym to, że nie bierze on zbyt dużo naraz, więc można naprawdę sobie po troszeczku rzeźbić, delikatnie, a dodatkowo jeszcze pochylając i jakby idąc od góry freza, możemy sobie regulować w ten sposób ilość tego zbieranego materiału, bo samym jakby kantem freza zbieramy najwięcej. Tak przynajmniej wygląda. Nie jest źle, chociaż pewnie ten frez kulisty byłby przyjemniejszy w pracy do tego typu rzeźbienia. Ale zaraz jeszcze spróbujemy w orzechu. No, żeby mi nie wyskoczyła kolba, tylko. Może nie wyskoczy. No jakoś to idzie. No niestety powierzchnia po tym nie jest do końca taka, jakbym chciał. Wyrywa włókna drewna. I niby, nie wiem, czy wynika to z tego, że noże nie są zbyt ostre, ale znowu z drugiej strony to by się drewno przypalało. Za niska może prędkość jest 11 tysięcy na takie rzeźbienie. Ciutkie może za mało. Niemniej, jak najbardziej do tego typu rzeźbienia, jakie mam tutaj, głębne, no to jest to idealne narzędzie, bo właśnie do tego głównie jest mi potrzebne. Bo dłubanie tutaj dłutem schodzi się z tym długo dosyć, a tak jest szybko. Szlifierką generalnie żadną poza prostą z jakimiś frezami też się tu nie wejdzie.
Więc to jest dobre rozwiązanie. Czy warto do takiego rzeźbienia? No cóż, narzędzie jest jakby dla mnie przynajmniej stworzone do właśnie takiej pracy, do zgrubnej. I tak to będę szlifował. Tak? To wyrywanie włókien nie jest dla mnie tu bardzo istotne. Drewno się nie odrywa kawałkami. To są pojedyncze włókna, które później i tak będę szlifował jeszcze na gładko. Więc to mi nie przeszkadza, a na pewno ułatwi mi dużo pracy. Może nie przyda się tak bardzo przy rzeźbieniu jakby całości kształtu osady, bo faktycznie nie prowadzi się tego idealnie gładko i wygodnie, bo wyrywa z rąk. Trzeba robić to delikatnie, pomalutku. Być może lepiej sprawdziłby się faktycznie ten fres kulisty, który ma w taki sposób stworzone ostrze, żeby się nie odbijał od materiału, więc nie będzie wyrywał. Ale też, czy to prawda, to nie wiem. Sprawdzę pewnie za jakiś czas, jak będę miał możliwość. Na razie mi pozostaje to i na pewno spełni swoją rolę i będzie używane przeze mnie często. Te nożyki można ostrzyć w dosyć prosty sposób, z tego co widziałem na różnych filmikach. Trzeba je odkręcić i na płasko jeździć po papierze ściernym, ale nie wydaje mi się, żeby to było tak proste, bo one są wklęsłe. Więc chyba tego robił ja nie będę, żeby ich nie zniszczyć. Także na pewno narzędzie to jest przydatne przy rzeźbieniu. Jeżeli ktoś się zajmuje rzeźbieniem, nieważne czy osad, czy różnych figur, to na pewno się przyda. Do różnych wgłębień właśnie tego typu jak ja robię, gdzie potrzeba głęboko wejść czymś dosyć wąskim. No to ma 20 mm, więc naprawdę nieduże otwory możemy głęboko wyfrezować. No co, polecam. Jeszcze. Oczywiście to jest początek. Dopiero pierwszy raz to mam w rękach, wcześniej tego nie używałem. Wypakowałem świeżo z przesyłki dzisiaj. Więcej będę mógł powiedzieć za jakiś czas, jak trochę popracuję nad tym. Może spróbuję jedną osadę w ogóle wyrzeźbić tym, przynajmniej z grubsza. Zobaczymy. I może film o tym zrobię. A na dzisiaj to tyle. Także dzięki i do następnego.